Dzień dobry. Dzień dobry, Dorenda potańcuje, bo jest jej zimno. To tak na rozgrzewkę. Nie, postaram się stać normalnie. Słuchajcie, niedzielny poranek w pół do godziny 9. Zebraliśmy się dzisiaj w ekspresowym tempie, ogarnęliśmy namiot, śniadanie, wszystko w 1,5 godziny, także jesteśmy gotowi, żeby ruszyć. Miejscówka była fajna, namiocik stał no tutaj obok samochodu. W nocy było przyjemnie, ten wiatr szybko ucichł. Po tej drodze tam jest takie boisko, jakieś samochody jeździły, tutaj na ten teren nikt nie zajeżdżał, także mieliśmy bardzo spokojną noc, można powiedzieć, ciepłą dość, chociaż generalnie chyba było zimno. Tak, nadal jest zimno. Nadal jest zimno. Dobrze, że nie wieje, bo nie byłoby do wytrzymania. Mamy teraz taki plan, że chcemy jechać w kierunku Bośni i Hercegowiny. To znaczy dzisiaj jeszcze chcemy zostać w Chorwacji, jeszcze jedną noc przenocować, potem wjechać do Mostaru i Medjugorje zobaczyć. I może coś jeszcze nie wiem, podobno jakieś wodospady są, wczoraj brat mi mówił, ale to musimy sprawdzić. Gdzieś to wszystko podobno jest obok siebie. No i potem z powrotem do Chorwacji, żeby zwiedzić Dubrownik. No więc taki jest plan na kilka najbliższych dni. Pogoda oczywiście wszystko weryfikuje. Wczoraj widzieliście, przez chwilę nawet padał śnieg. Nie wiem, czy to był śnieg, czy grad, ale było zimno. Tak. Ale dzisiaj wygląda, że będzie słonecznie. Także co? Jedziemy, nie? Tak. Taka krótka przerwa, bo nam się tutaj ta okolica spodobała. Zatrzymaliśmy się. I trzeba było się wysikać. To jest skraj wioski. Tutaj zmienił się krajobraz. Nie ma takich ostrych gór jak tam przy morzu. Jest więcej płaskich terenów. Możliwe, że to jest jakaś taka większa dolina, ponieważ tutaj macie góry i z drugiej strony ja też widzę góry. Ale już nie są takie wysokie te góry. Może nawet jakaś rzeczka jest dużo pastwisk, dużo uprawiają tutaj oliwek. I myślę, że tutaj byłyby fajne generalnie miejsca, żeby sobie zrobić biwak, No. bo dzięki temu, że jest tak przestrzennie, to od rana byłoby słoneczko. Oczywiście jeśli nie ma chmur. Tak. Akurat teraz jest słonecznie. A jednak są krzaki, żeby trochę było osłonięte i żeby nie było tak widać, że Tak. tam jest taki I widać, namiot. że tu jest dużo takich dróżek, gdzie można zjechać i po prostu znaleźć miejsce i się rozłożyć. I teraz też czuć, jak słońce grzeje, że to są takie tereny, że ziemia się nagrzeje i od razu jest wtedy cieplej. Tak. Ja też w aucie dużo kamieni. w tym słońcu się od razu gorąco zrobiło. No jest przyjemnie tutaj. Wiatr jeszcze chłodny, ale jak nie wieje, tak jak przed chwilą, to jest bardzo przyjemnie. No Bardzo przyjemnie, to nie znaczy, że 20 stopni. Ale Termometr pokazuje 10. słońce grzeje. No. Także to jest dobra temperatura. I nasza trasa wiedzie przez góry i gdzieś tam na dole, z tego co doczytałem, jest wodospad. Także spróbujemy go odnaleźć, może zrobimy małą wycieczkę. No. A Bo może- zatrzymaliśmy się tu, bo zobaczyliśmy, że jest ładne miejsce widokowe i tu jest tablica informacyjna, tu jest Park Narodowy Krka, Kyrka, tak? no i jest wodospad na dole. Chyba Tak na się dole. dowiedzieliśmy. Tak wynika. Także zobaczymy, jak się uda, to dojdziemy. Spróbujemy zrobić wycieczkę, a przy okazji też Lisa się trochę rozrusza, bo cały czas siedzi. Już od kilku kilometrów rozglądaliśmy się po drodze, żeby gdzieś po prostu zatrzymać się i zjeść sobie przekąskę, no bo już jest godzina 12. I słuchajcie, dobre 30-40 km nie było żadnego zjazdu, żeby była jakaś ławeczka, no poza przystankami autobusowymi, no ale jakby nie planowaliśmy się zatrzymać na przystanku. No więc tak z głupia w końcu zjechaliśmy na jakieś takie pola. No i tutaj, no trudno to nazwać ławeczką i stoliczkiem, ale znaleźliśmy coś takiego, czyli stara rolka po kablu, jakieś 2 pieńki, spełniło swoją funkcję. Udało się coś na tym zjeść, przy okazji przebrać Lisę, nową pieluszkę, siusiu na nocniczek i takie tam. Dzień przyjemny, ładny, słoneczny, ale wietrzny. Tak właśnie mówię do Dorendy, że jakby nie ten wiatr, to byłoby super, bo wtedy naprawdę można by siedzieć pewnie i w podkoszulku, ale z tym wiatrem zimno, nie? Tak, jak wieje, to jest zimno. No taki urok zimy. Dzisiaj postanowiliśmy troszkę wcześniej rozłożyć namiot. Jest chyba przed 3 nawet teraz godziną. Chyba tak. Do zachodu słońca jeszcze z Za półtorej godziny. Nie, miejsce jest ładne. Całkiem. Całkiem tak, jesteśmy w takich górach, pagórach, o coś takiego, bo wjechaliśmy chyba na 500 metrów nad poziomem morza.
i z wiaterkiem jest trochę chłodno. Ale jak zaraz rozłożymy namiot, to w środku, póki słońce będzie świecić, to się tam fajnie nagrzeje. Tak. A znaleźliśmy to miejsce, bo trochę wcześniej zapytaliśmy myśliwego. No, jechaliśmy taką małą drogą, myśleliśmy, że tam coś będzie. A ogólnie w tych okolicach jest trudno znaleźć dobre miejsce, bo wszędzie są duże kamienie. Tak. A jeśli już gdzieś tych kamieni nie ma, to znaczy, że to jest prywatna działka sprzątana i jest ogrodzona murkiem z tych kamieni. Tak. I albo samochód nawet nie wjedzie, albo to jest to wszystko przy drodze, więc od razu ktoś zobaczy, że jesteś na terenie prywatnym. Mogliśmy jeszcze w wiosce spróbować kogoś pytać, ale no jest zimno i Był nie to ma myśliwy ludzi w każdym przed razie domami. i zapytaliśmy go i on wymyślił to miejsce. Tak naprawdę wymyślił tutaj jeszcze 100 metrów dalej, tam jest takie małe oczko wodne, ale tu jest lepiej pod namiot. Tu jest lepiej, tak. Tak. Myśliwy mówił, a jak będziecie spać na namiocie? Przecież zimno będzie. A mówiliśmy, że mamy dobro śpiwora, ale no faktycznie jest tu chyba zimno, bo jeszcze lód leży. A już cały dzień minął, słońce świeciło cały dzień. No niestety, taka pogoda. No cóż zrobić? I w Bośni podejrzewam, że nie będzie cieplej, bo tam też teren górzysty, więc dopiero znowu, tak powiedzmy bardziej na plusie, to będzie pewnie jak dojedziemy do Dubrownika za kilka dni. No a tymczasem no musimy przetrwać. Nie jest źle, żebyście nie pomyśleli, że ja się tutaj użalam i uskarżam. Nie, jest spoko, bo mamy dobre ubrania. Tylko że po prostu stwierdzam takie fakty. No. W nocy może być znowu przymrozek, skoro w tych kałużach jest lód, to na pewno mróz był. Tu jest taki zbiornik wody, ten pan użył nazwy na niego. Powiedział, że są dwa takie, więc pewnie jeszcze jeden gdzieś jest obok. Ale nie powtórzę wam, jak się nazywa, bo już wypadło mi to słowo z głowy. A to już elektryczny pasterz, także myślę, że ten teren już należy do kogoś i sobie go tak zabezpieczył. Może tutaj jakieś owieczki puszcza albo coś w tym stylu. Można by gdzieś dalej podjechać w jakieś inne miejsce, kilkaset metrów dalej, ale wiecie co, ja wam powiem, że tam ta droga była jeszcze w porządku, a tutaj już są coraz większe kamienie i po prostu nie chcę jechać samochodem, żeby się coś nie uszkodziło dalej. To mamy zwykły taki miejski samochód, a nie jakąś terenówkę, nisko zawieszony, więc tam jest ok, nam się podoba i myślę, że swoje zadanie to miejsce spełni. Wczoraj mieliśmy też taką troszkę niemiłą przygodę, ja wam o tym wczoraj nie mówiłem, ale to było już wieczór, jak już było ciemno. No, w pewnym momencie Dorenda wyszła z namiotu, już namiot stał i mówi: otwórz mi samochód, bo nie wiem, gdzie są moje kluczyki, bo my mamy dwie pary kluczyków. Dorenda ma swoją parę, znaczy swoje kluczyki, ja mam swoje kluczyki. No, specjalnie, żebyśmy je zawsze mieli ze sobą, bo nieraz samochód się potrafi sam zamknąć, czaśnimi drzwiami on się potrafi sam zamknąć, nie wiem dlaczego tak jest, chociaż jakieś centralne zamki już wyłączałem, żeby się tak nie działo, ale zdarzały się takie przypadki, więc wolimy mieć kluczyk przy sobie. Ja mówię, no dobra, otworzę ci samochód. Dorenda przychodzi i mówi, no ale gdzie masz kluczyk? Szukaj. No sprawdzała spodnie, kurtkę, plecak, tam gdzie by ten kluczyk mógł być, a kluczyka nigdzie nie ma. No więc zaczęliśmy myśleć, może gdzieś tam szłaś sikać, no to może ci wypadł, bo mówi, że schowała do kieszeni w spodniach. No ale to było ze 100 km wcześniej, więc jechać tam, wracać i szukać, no pewnie jeśli by tam wypadł, to by tam był, no bo to było gdzieś tam w krzakach. Miejsce byśmy znaleźli, no ale trzeba by się wracać. Byliśmy jeszcze na stacji benzynowej i Dorenda też tam była w toalecie, więc teoretycznie jak zdejmowała spodnie, też mogła ten kluczyk stracić, no ale tam by można zadzwonić i ewentualnie się zapytać, czy ktoś nie znalazł. No ale ja wziąłem latarkę i zacząłem szukać w samochodzie. Szukałem. Byłem z każdą minutą coraz bardziej zmartwiony. No zmartwiony, zdenerwowany, bo zostałby nam jeden kluczyk i jakbyś tak przypadkiem się wtedy samochód zaczasnął, no to mielibyśmy kłopot, bo byśmy się nie dostali do środka. A nie daj Boże, jakby była lisa w środku na przykład, my byśmy na chwilę gdzieś wyszli zrobić zdjęcie, auto by się zamknęło, no to mielibyśmy lekko przesrane.
No więc szukałem i wyobraźcie sobie, udało mi się ten kluczyk znaleźć. Był niby w oczywistym miejscu, ale z drugiej strony był tak, no nie do dostrzeżenia. Dzięki temu, że miałem drugą dobrą latarkę z takim mocnym światłem, to go znalazłem. Zaraz wam pokażę gdzie, tylko teraz moim kluczykiem muszę otworzyć auto. No, Dorenda jedzie cały czas tutaj na miejscu pasażera, a ten kluczyk wpadł dokładnie w tamtą szczelinę, tam gdzieś do środka, tutaj między tym pasem, więc nawet jak pierwszy raz patrzyłem, to ja go nie zobaczyłem, że on tam leży. Dopiero drugi raz mocnym światłem świecąc, tak centymetr po centymetrze, widzę, kluczyk jest. No, aż po prostu zacząłem skakać z radości. Wziąłem do Dorendy, podbiegłem, uściskałem ją, no bo kamień z serca spadł. No niby kluczyk, ale wiecie, no w tej sytuacji te dwa kluczyki są dla nas bardzo ważne. Więc taka przygoda. No także morał z tej historii taki, że trzeba być cały czas czujny i cały czas tych swoich rzeczy, które są cenne w tym momencie, pilnować. I dzisiaj było chyba 5 razy pytane Dorenda, kluczyk jest? Kluczyk jest. No, na szczęście. Żeby was tylko nigdy takie przygody nie spotkały. A jak już jakieś przygody, to tylko super miłe i po prostu takie fajne.